Radek, to nie wygląda jak jezioro maltańskie. Maltańskie. No właśnie. Pewnego razu doszliśmy do wniosku, że Malta zaskakująco często występuje w naszym życiu. Mamy na przykład słynne jezioro maltańskie, które akurat jest w Poznaniu. Wokół niego jeździ kolejka maltanka. Można opiekować się słodkim, puchatym Maltańczykiem. Jest też znany film z soku maltański. Na Śląsku wszyscy wiedzą, że bez Malty nie powstanie żadna budowla. A do tego wszystkiego mamy herbatniki maltanki. Czy to wszystko ma coś wspólnego z Maltą? Postanowiliśmy to sprawdzić. Ale najpierw spróbujemy herbatników. Okej. Lecimy w takim razie. Odległość prawie 2000 km pokonujemy w niecałe 3 godziny. Państwo Malta to właściwie archipelag wysp maltańskich. Malta jest z nich największa. To nazwa wyspy i całego państwa. To jeden z najmniejszych krajów europejskich. Zajmuje zaledwie 316 km². Tyle wynosi łączna powierzchnia wszystkich wysp. Wita nas piękna pogoda. Jest tu przecież 300 słonecznych dni w roku. Jedyne lotnisko znajduje się na głównej wyspie. Malta. Słońce, morze, historia. Część pierwsza. Valletta. Malta położona jest w środkowej części Morza Śródziemnego, 80 km na południe od Sycylii i niecałe 300 km na północny wschód od Tunezji. Jest najdalej na południe wysuniętym państwem Europy. Już na lotnisku zaczynamy naszą wyprawę od wynajęcia auta. Później przekonamy się, czy wybraliśmy dobry model i jakie drogi mamy do dyspozycji. A już od razu musimy przestawić się na ruch lewostronny, a kierownicę po prawej stronie auta. Docieramy do stolicy Malty, miasta Valletta. Butikowy hotel czekał na nas w samym centrum, przy głównej osi miasta, ulicy Republiki. Casa Reale znajduje się w typowej dla Valletty kamienicy. Nasz pokój położony był na dachu budynku. Z zapartym tchem z tarasu można było prawie unosić się nad dachami maltańskiej stolicy. A najważniejsze jej miejsca były na wyciągnięcie ręki. Valletta położona jest na półwyspie Shiberas, między dwoma zatokami, Grand Harbor i Marsamxet. Kraniec tego półwyspu stanowi fort Świętego Elmo. Można powiedzieć, że to od niego zaczęła się stolica Malty, Valletta. Fort Świętego Elmo odegrał kluczową rolę podczas tzw. Wielkiego Oblężenia Malty w 1565 roku. Atak Turków pod wodzą Sulejmana Wspaniałego skupił się właśnie na tym forcie, który bronił się dzielnie przez wiele miesięcy. W końcu jednak upadł, ale dał czas na przygotowanie obrony w pozostałych fortach i ostatecznie atak został odparty. A zakon maltański postanowił przy forcie Świętego Elmo zbudować nową stolicę państwa, Vallettę. Przed fortem widzimy kamienne kręgi. Jak myślicie, do czego służyły? Później znajdziemy ich jeszcze więcej i powiemy, jak ważną odegrały rolę. Fort Świętego Elmo był wielokrotnie modyfikowany, by odpierać ataki wrogów. Tak zwane drugie Wielkie Oblężenie przeszedł podczas II wojny światowej, kiedy to obronił się przed włoskim atakiem. Ślady tych walk są wciąż widoczne na murach. Obecnie jest to muzeum.
Przenieśmy się na drugi kraniec półwyspu, gdzie miasto Valletta się zaczyna. Odwiedzający witani są okazałą fontanną Trytona. Mityczny syn Posejdona ma oznaczać więź Malty z morzem. Nie jest to jednak żaden zabytek, raczej dzieło modernistyczne, ale na pewno jeden ze znaków szczególnych miasta. Tak przywitani zmierzamy do bramy miejskiej Valletty. To wejście funkcjonuje od XVI wieku i jest umiejscowione w murze obronnym. Po przejściu nad Suchą Fosą wkraczamy na ulicę Republiki, oś komunikacyjną Valletty. Cała Valletta znajduje się na liście światowego dziedzictwa. Valletta zajmuje jedynie niecały kilometr kwadratowy. Mieszka tu 6000 osób. W całej Malcie jest ponad 365 kościołów, kilkanaście z nich w samej Valletcie. Niektóre schowane w ciasnym ułożeniu kamienic, inne okazałe i widoczne z daleka. Na stałe w panoramę Valletty wpisała się Bazylika Matki Bożej z Góry Karmel. Pierwszy kościół w tym miejscu został zbudowany w XVI wieku. Wiele razy go jednak zmieniano. Najbardziej został uszkodzony podczas II wojny światowej. Obecny wygląd zyskał w XX wieku. Najbardziej charakterystyczny element bazyliki to wysoka na 42 metry kopuła. Bazylika najlepiej wygląda ze znacznej odległości. Z bliska ginie wtłoczona w gęstą zabudowę. Charakterystyczna jest figura Matki Bożej z Góry Karmel na narożniku świątyni. Wnętrze dla odzorowania kopuły ma także owalny kształt. Wykonanie wszystkich prac rzeźbiarskich wewnątrz zajęło rzeźbiarzowi ponad 19 lat. Na ścianie, w głębi, w otoczeniu niebiesko-złotego adamaszku, obraz Matki Bożej z Góry Karmel, datowany na XVII wiek. Zaraz obok bazyliki karmelitów wznosi się inny kościół. Anglikańska prokatedra Świętego Pawła. Niestety podczas naszej wyprawy jego charakterystyczna wieża była w remoncie. Katedrę tę ufundowała brytyjska królowa Adelaida. Nie mogła bowiem pogodzić się z brakiem kościoła anglikańskiego na wyspie. Świątynię wybudowano w 1842 roku w stylu klasycystycznym. Wnętrze, jak przystało na kościół anglikański, nie jest przeładowane zdobieniami. Osobne miejsce w świątyni na czas naszego pobytu poświęcono zmarłej kilka dni wcześniej królowej Elżbiecie II. Zdecydowanie najokazalszą świątynią w Valletcie jest konkatedra Świętego Jana. Z zewnątrz przypomina nieco twierdzę, wygląda nawet dość surowo i nic nie zapowiada przepychu wewnątrz. Zbudowano ją w latach 1573–78, kiedy zakon Joannitów postanowił przenieść stolicę do Valletty. Obecnie konkatedra Świętego Jana Chrzciciela w Valletcie jest uznawana za jeden z najpiękniejszych przykładów architektury barokowej w całej Europie, a przekonujemy się o tym dopiero wewnątrz.
Zakon maltański postanowił konkurować z bogato zdobionymi kościołami w Rzymie. Konkatedra świętego Jana Chrzciciela składa się z imponującej nawy głównej o długości 53 metrów oraz 9 bogato zdobionych kaplic bocznych. Sklepienie przedstawia sceny z życia świętego Jana Chrzciciela. Ogromne wrażenie robi marmurowa posadzka konkatedry. Są to w rzeczywistości grobowce, w których znajduje się 375 rycerzy zakonu maltańskiego. Dla niektórych najcenniejsze, co można tu zobaczyć, to jednak wspaniałe dzieła Caravaggia. Najsłynniejszy obraz to zdecydowanie ścięcie świętego Jana Chrzciciela. Caravaggio przybył na Maltę w 1606 roku. Zdobył przychylność zakonu i zaproponowano mu stworzenie dzieł do kościoła świętego Jana. Znajduje się tu także kolejne słynne dzieło Caravaggia, święty Hieronim. Kościół bardziej przypomina galerię sztuki niż świątynię. Można tu po prostu przysiąść i kontemplować tę atmosferę. Albo modlić się, albo podziwiać wyjątkowe dzieła malarstwa. Wychodzimy znów na uliczki Valetty. Jednym z charakterystycznych elementów tutejszej zabudowy, wręcz wizytówką, są zabudowane wąskie balkony, czyli wykusze. Wykonane mogą być z różnych materiałów, najczęściej drewniane. Jedne całkiem nowe, inne odnowione, ale sporo też wymagających remontu. Wszystkie tak samo malownicze. Źródeł tych elementów można szukać w architekturze arabskiej, gdzie znane są jako maszrabije. Powstawały z potrzeby prywatności, aby mieszkańcy mieli dobry widok na ulicę, nie będąc widzianym. Drugim ważnym powodem była lepsza wentylacja bardzo nagrzanych wnętrz. Wydaje się jednak, że w Valetcie wykusze powstały głównie ze względów estetycznych. Są po prostu pięknym elementem architektury. Spacerując uliczkami Valetty, dochodzimy do nietypowego miejsca. Niby ruiny, ale wcale nie opuszczone. Niegdyś była to Opera Królewska. Zbudowana została w XIX wieku za czasów brytyjskich. Niestety, II wojna światowa zniszczyła ją prawie doszczętnie. Wiele lat toczono spory, co zrobić ze zniszczonym zabytkiem. Proponowano budowę parlamentu, ale wygrała idea miejsca związanego z kulturą. Ostatecznie w 2013 roku stworzono tu teatr pod gołym niebem, nazwany Piazza Teatru Real, czyli Plac Teatru Królewskiego. Nowy budynek parlamentu w 2015 roku postawiono tuż obok i ma zupełnie inną formę. Na Malcie parlament jest jednoizbowy. Izba Reprezentantów liczy sobie 67 członków i m.in. wybiera prezydenta. Wcześniej parlament znajdował się w jednym z największych zabytków z czasów zakonu Joannitów na Malcie. Położony jest na placu Świętego Jerzego. To pałac Wielkiego Mistrza. W okresie brytyjskim rządził tu gubernator. Potem był tu parlament niepodległej Malty, a teraz siedziba Kancelarii Prezydenta Malty. Niestety gruntowna renowacja uniemożliwiła nam zwiedzenie go.
Może najwyższa pora, żeby wyjaśnić, co to tak naprawdę ten zakon maltański. Był zakonem szpitalnym, stąd nazwa szpitalnicy. Potem doszła do tego ochrona nad pielgrzymami, więc bractwo przekształciło się w zakon rycerski. Chodziło o walkę z muzułmanami. Szlachetnie urodzeni wstępowali do zakonu, płynęło też wsparcie finansowe. Patronem bractwa został święty Jan, stąd nazwa zakon Joannitów. Po opanowaniu Jerozolimy przez muzułmanów zakon przeniósł się na Cypr, a następnie w XIV wieku założył państwo na wyspie Rodos. I mamy kolejne określenie kawalerowie rodyjscy. Kiedy Rodos została zajęta przez sułtana Sulejmana Wspaniałego, Joannici musieli znów się przeprowadzić i od króla Hiszpanii Karola V w 1530 roku otrzymali Maltę. Stąd nazwa zakon maltański. Przez prawie 300 lat dokonali rozkwitu państwa. W XVIII wieku Maltę zdobył Napoleon. Tym samym w 1834 roku zakon za nową siedzibę przyjął Rzym. Wstępujący w szeregi bractwa rycerze zamieszkiwali na Malcie w tzw. zajazdach. W Valetcie było ich 8. Zakonników grupowano ze względu na region pochodzenia i język. Do dziś przetrwało 5 zajazdów, najsłynniejszy z nich to zajazd kastylijski. Obecnie okazała budowla jest siedzibą premiera Malty. To już zajazd aragoński, gdzie znajduje się jedno z ministerstw. Wyprosili cię, bo to jakiś urząd? Bo to chyba teraz jest jakieś Ministerstwo Sprawiedliwości, czy coś tam mnie pan wyprosił. Dawny zajazd prowansalski jest obecnie siedzibą Muzeum Archeologicznego. Najsłynniejszemu z mistrzów zakonu maltańskiego postawiono pomnik, to Jean de la Valette. Od jego nazwiska wzięła nazwę stolica Malty. Oprócz pozostałości po Joannitach, sporo to również akcentów brytyjskich. Malta znajdowała się pod panowaniem brytyjskim do 1964 roku. Brytyjczycy zostawili tutaj język. Malta ma 2 języki oficjalne, maltański i angielski. Wciąż obowiązuje tutaj brytyjski ruch lewostronny. Mamy brytyjskie budki telefoniczne, a także charakterystyczne skrzynki pocztowe. Pomnik królowej Wiktorii stoi przed Biblioteką Narodową. Brytyjczycy zostawili tu także nazwę Grand Harbour dla portu, gdzie kiedyś stacjonowały okręty Królewskiej Marynarki Wojennej. Teraz jej miejsce zajęły wielkie wycieczkowce. Jak widać, Valletta jest bardzo zabudowana. Trudno tu znaleźć skrawek ziemi, na której nie stoi jakaś kamienna budowla. Aby jednak móc odpocząć wśród zieleni, zakon maltański postanowił stworzyć roślinne oazy w 2 lokalizacjach. To dolne i górne ogrody Barakka. Na początku gościmy w dolnych ogrodach. Drzewa, krzewy, woda sprawiają, że wzrok może odpocząć od jedynie kamiennego otoczenia. Dla nas wysokie drzewa wydają się oczywiste, natomiast w Valetcie, a nawet w całej Malcie, prawie ich nie ma. Sporo tu także pomników, rzeźb, budowli poświęconych słynnym postaciom maltańskim czy brytyjskim. Z dolnych ogrodów Barakka mamy piękny widok na Fort Ricasoli w Kalkarze, czyli na przeciwległym brzegu Grand Harbour. Z dolnych ogrodów Barakka także podziwiamy słynny dzwon oblężenia. O, dziękuję bardzo. No to jeszcze raz. To pomnik, który powstał dla upamiętnienia wszystkich ofiar, które zginęły w czasie II wojny światowej, broniąc Malty.
Obok dzwonu mamy także pomnik nieznanego żołnierza poległego na morzu. Bliźniaczą oazą zieleni są górne ogrody Barakka. Znajdują się na najwyższej kondygnacji bastionu świętego Piotra i Pawła i są jednocześnie najwyższym punktem fortyfikacji wokół Valetty. Są większe od swojego dolnego odpowiednika. Tu także można odpocząć wśród roślinności, wody czy pomników. Niemniej jednak spore zainteresowanie sprawia, że jest tu za dnia dość tłoczno. W ogrodach schronienie mają także koty. Na Malcie jest ich sporo. Mieszkańcy dobrze je traktują. Przy okazji wyjaśniamy, że na Malcie nie ma słynnych psów maltańczyków. Ich nazwa wzięła się z pomyłki z inną wyspą na Morzu Śródziemnym. Wyższej części fortyfikacji. Z nich także rozkoszować się można widokiem na drugą stronę Grand Harbor, na tzw. Trójmiasto. Do Trójmiasta najlepiej popłynąć łodzią z Valetty. Aby zejść do poziomu morza, trzeba skorzystać z 60-metrowej nowoczesnej windy i tak można dotrzeć do przystani. Przepływamy więc Grand Harbor, czyli Wielki Port. Trzy miasta, albo po prostu Trójmiasto, to wspólna nazwa dla trzech miejscowości położonych w jednym kompleksie, tak blisko siebie, że trudno rozpoznać, gdzie są granice. Żeby jeszcze utrudnić, to trzeba wiedzieć, że każde z trzech miast Trójmiasta ma starą i nową nazwę. Birgu to jednocześnie Vitoriosa, Isla to Senglea, a Bormla to Cospicua. Mieszkańcy lubią używać jednych i drugich nazw. Podwójne nazwy wielu miejscowości znajdziemy także w całej Malcie. To z powodu obowiązującego języka maltańskiego i angielskiego. Najstarsze z trzech miast jest Birgu. Istniało jeszcze przed pojawieniem się na wyspie rycerzy maltańskich. Ci po przybyciu na wyspę ustanowili tu swoją stolicę, a twierdzę, której zalążki istniały tu już od 1000 roku, przekształcili w fort Świętego Anioła.
Teraz pozostaje on najbardziej rozpoznawalną wizytówką nie tylko Birgu, ale i całego Trójmiasta. Kiedy Malta została już kolonią Imperium Brytyjskiego, Wielki Port służył do stacjonowania okrętów Królewskiej Marynarki Wojennej. Brytyjczycy najbardziej rozwinęli z miast Trójmiasta Kospicuę, gdzie rozbudowano infrastrukturę stoczniową. Trójmiasto może stanowić obiekt całodziennej wycieczki. A kiedy znajdzie się wysokie drzewo, trzeba wykorzystać cień na odrobinę odpoczynku. Można próbować z każdym drzewem. A kto tu przysiadł przy drzewku? Dzień dobry. Powracamy do Valletty. Zmierzając do stolicy Malty od strony lądu, zanim pojawimy się przy bramie miejskiej, przemierzamy miejscowość Floriana. Tu znajduje się okazały kościół parafialny świętego Publiusza. Powstał w XVIII wieku. Według dziejów apostolskich, gdy okręt wiozący świętego Pawła rozbił się na Malcie, rozbitkowie przebywali przez 3 dni w gościnie u namiestnika wyspy Publiusza. Ten został pierwszym biskupem Malty. Przed kościołem znajduje się rozległy plac, który w przeszłości odegrał bardzo ważną rolę. Napotykamy tu, tak jak przy forcie Świętego Elmo, na kamienne kręgi. Maltańczycy nazywali je po prostu dołami. Brytyjczycy nadali im już bardziej właściwą nazwę spichlerzy. To tak naprawdę otwory służące do składowania zbóż pod ziemią. Spichlerze były jedną z pierwszych budowli podjętych przez Joannitów po przejęciu Malty. Na placu przed kościołem świętego Publiusza jest ich 76, każdy z nich mógł pomieścić od 50 do 500 ton zboża. Mogło być przechowywane nawet do 4 lat. Dzięki temu przetrwano podczas oblężenia Turków, ale także w czasie II wojny światowej. Współcześnie na tym placu organizowane są spotkania masowe. Tutaj odbyła się pierwsza papieska wizyta na Malcie świętego Jana Pawła II, ale także tu koncertowało wiele gwiazd muzyki. Przenieśmy się na drugi brzeg półwyspu Shiberas, na którym położona jest Valletta, nad zatokę Marsamxet. Tak jak mówiliśmy, Malta to tak naprawdę archipelag 7 wysp. Jedną z nich napotykamy tuż obok stolicy. To malutka wysepka Manoela. Dla lepszej komunikacji jest połączona mostem z lądem. Większość wyspy zajmuje kolejny fort. Zarówno wyspa, jak i bastion wzięły nazwę od mistrza zakonu maltańskiego. Fort Manoel powstał w XVIII wieku. Po rządach zakonu stacjonowały tu wojska brytyjskie. Mocno ucierpiał w czasie II wojny światowej, ale jak widać z dobrym efektem jest odbudowywany. Na wyspie Manoela znajdziemy także dawny szpital, który był przeznaczony w XVI wieku na izolację chorych na choroby zakaźne, które przybywały na Maltę wraz ze statkami. Zatoka Marsamxet przyjmuje mniejsze jachty i łodzie niż w wielkim porcie Grand Harbour, po drugiej stronie Valletty. Tytułem dla wyspy Manoela jest miasteczko Slima, zupełnie inne niż Valletta. To już jest nowa Malta. Drogie apartamentowce i centra handlowe dla turystów chcących mieć wygody na najwyższym poziomie. Slima położona jest także na półwyspie, więc zakończony musi być fortem. To Fort Tigné. Fort jednak przytłaczany jest coraz bardziej przez nowoczesną zabudowę. Slima przypomina nadmorski kurort i ma dostęp do wód z obu stron, do otwartego Morza Śródziemnego i do zatoki Marsamxet.
Ale nie ma tu typowych plaż. Są za to zatoczki lub też bardziej płaskie skały, gdzie już można się opalać i popływać. Również w Valetcie plażować można tylko na skałach. To jednak nie zniechęca wielbicieli kąpieli. Niektóre miejsca są nawet wyposażone w schodki czy poręcze. Woda tutaj wszędzie jest bardzo czysta. Pod fortyfikacjami Valetty napotykamy nawet na małe domki rybackie. Miejsce na sprzęt, narzędzia, ale także często na nocleg. Wyjątkową oprawę Valletta zyskuje nocą. Turyści oblegają fontannę Trytona. Potem wszyscy udają się na obowiązkowy spacer ulicą Republiki. Ta doprowadza nas do płynących zza kolumn dźwięków. To już Piazza Teatru Real. Trafiamy na próbę koncertu. Nie możemy oprzeć się, by nie zajrzeć, co tam się dzieje. Zapowiada się doskonały koncert. A my wybieramy się pod zajazd kastylijski. Siedziba premiera wygląda elegancko. Zza kamienic wygląda bazylika karmelitów. Wędrujemy popularnymi uliczkami. Valletta nie jest głośnym i przytłaczająco tłocznym miejscem z klubami, z których wylewają się imprezowicze przez całą noc. Te atrakcje to w innych miastach. Valletta wcale nie jest stolicą, która nigdy nie zasypia. Po północy pustoszeje, a i wieczorem można znaleźć boczne, ciche i puste uliczki. Relaksu można poszukać w ogrodach Baracca. Jest spokój i widoki. Z wielkiego portu odpływa kolejny wycieczkowiec. Jesteśmy przekonani, że Valletta oczarowała pasażerów. Kiedyś też takim popłyniemy. Obiecujesz? Nad Vallettą wstaje kolejny dzień. Następni turyści oglądać będą to wyjątkowe miasto. My już wiemy, że określenie muzeum pod gołym niebem nie jest przesadzone. Dla nas to pora, by poznać dalsze atrakcje całej wyspy Malta i pozostałe wyspy archipelagu maltańskiego. Już teraz obejrzyjcie kolejną część naszej podróży po Malcie i po wyspach Gozo, Comino i Cominotto. Ruszamy!